Dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie na kolejnym copiątkowym live'ie. Słuchajcie, dzisiaj dla Was mam niespodziankę. Mamy nowy mikrofon. Mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać. Już widzę, że transmisja się rozpoczęła poprawnie. Przepraszam za minutowe opóźnienie. Natomiast dzisiaj sobie powiemy na temat edukacyjny, powiemy sobie na temat autarkii. Czym jest? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne kraje na świecie? Które to kraje stosują? Jakie są możliwości, żeby zastosować coś takiego również w Rosji? Jest to ten odcinek, który dzisiaj będziemy nadawać, jest częścią cyklu, który w zeszłym roku zacząłem tworzyć, cyklu poświęconego rosyjskiej gospodarce, a dokładnie mitom, które często się pojawiają, jeżeli chodzi o Rosję. Natomiast tak jak każdy program, chciałbym rozpocząć, słuchajcie, od podziękowań. Tu widzę jeszcze, że jedna rzecz mi się cały czas nie załadowała poprawnie. Zobaczę jeszcze, jak to wygląda. O, tutaj mam dobrze. Jest to tylko tutaj na OBS-ie coś mi źle wyświetla, więc super. Na sam początek chciałem podziękować wszystkim osobom wspierającym. Łukaszowi Zborowickiemu, Jarosławowi Kozubowi, Lukowi RP. To są fani, jeżeli chodzi o nasz kanał. I mamy też jedną osobę, która zdecydowała się być opiekunem, czyli Niebieskiego Wilka. I jest to dla mnie zaskoczenie, bo myślałem, że jeżeli będą te opcje, to jakieś pierwsze osoby zgłoszą się dopiero po kilku miesiącach. Okazuje się, że trochę wcześniej. Jest mi niezmiernie miło, że doceniacie moją pracę i chcecie, żeby kanał się rozwijał. Jeżeli ktoś z Was ogląda pierwszy raz, nie subskrybuje kanału, a chciałby, to jest oczywiście taka możliwość, wystarczy kliknąć subskrybuj, warto też kliknąć dzwoneczek, bo często i przypomnienie, bo często robimy różnego rodzaju też materiały, tak jak dzisiaj, które były na przykład z Twittera. No jeżeli chcecie być poinformowani o tym, no to myślę, że warto, żeby to tak było. Dzisiejszy live podzielimy sobie na dwie części. W pierwszej części powiemy sobie na temat autarki. Natomiast w tej drugiej części taka prośba, możecie już wysyłać jakieś pytania, jeżeli macie i chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to wysyłajcie. Ja postaram się w drugiej części przejrzeć te pytania i sobie postaramy odpowiedzieć na nie. Też dajcie informację, jak mnie słychać, bo wcześniej robiliśmy ten odsłuch i próbę audio i wydaje się, że było wszystko w porządku, natomiast jeżeli, nie wiem, słyszycie jakieś problemy, no to możecie też pisać. Dobra, przechodzimy do meritum, czyli powiemy sobie na temat samowystarczalności. Czym jest samowystarczalność? To jest taka pewna cecha gospodarki lub pewien cel polityczny dla danego kraju czy grupy krajów, które dążą do zaspokojenia swoich potrzeb ekonomicznych, potrzeb gospodarczych, jak i konsumpcyjnych, jak i produkcyjnych w ramach danego kraju lub w ramach własnych możliwości, jeżeli to dotyczy kilku krajów. Można powiedzieć, że to jest rodzaj w jakimś sposób samoizolacji, jeżeli chodzi o wymianę handlową. Natomiast największy nacisk kładziemy na własne możliwości produkcyjne. Czyli jeżeli mamy do wyboru zaimportować towar, a wyprodukować, to wybieramy tą drugą opcję. Wydaje się, że jest dużo plusów takiego rozwiązania. Natomiast jeżeli spojrzymy na historię, to tego typu strategię czy tego typu politykę, jeżeli chodzi o ekonomię, prowadziło niewiele krajów.
Obecnie jest takim najsłynniejszym krajem, który wprowadził autarkię, jest Korea Północna. Tam mamy ideologię Juche, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem, która zakłada samowystarczalność gospodarki. I ta samowystarczalność gospodarki, czy próba tej samowystarczalności gospodarki, ona była prowadzona już za czasów komunistycznych, nie tylko w Korei, ale wtedy, kiedy istniał Związek Radziecki. I tutaj istniała dosyć silna współpraca, jeżeli chodzi o Koreę Północną i Związek Radziecki. I tak się działo do roku 90. W roku 90 wystąpiło coś, co zachwiało tą współpracą, bo Rosjanie zaprzestali eksportu szeregu towarów i w szczególności problemem były oczywiście paliwa i ropa naftowa. W momencie, kiedy to zrobili, nastąpiła klęska masowego głodu, to był rok 90. Po tym czasie Korea otrzymała dosyć dużo żywności oraz pomoc humanitarną z wielu krajów. Na ten moment, tak jak wiecie, Korea współpracuje z kilkoma krajami. To jest głównie Chiny i tutaj ta jest silna współpraca. Można powiedzieć, że ta autarkia troszeczkę jest zachwiana, dlatego że Korea, KRLD jest dosyć mocno uzależniona od Chin. Natomiast też współpracują oczywiście z Rosją, z Syrią, Iranem, czyli z tymi krajami, które często są objęte różnego rodzaju sankcjami. No tutaj Chiny są chyba najmniej objęte sankcjami, natomiast pozostałe kraje, Syria, Iran jak najbardziej tak, no Rosja to obecnie kraj, który ma nałożone największą ilość sankcji na świecie. Czy ta autarkia, samowystarczalność jest możliwa w Rosji? I to jest takie pytanie, na które dzisiaj sobie postaramy odpowiedzieć, ponieważ pewne elementy autarkii zaczęły być wprowadzane już w 2014-2015 roku, kiedy Putin nakazał produkcję wielu komponentów, wielu elementów w samej Rosji. I to były plany, które miały być realizowane w następnych latach. Jak to z planami w przypadku Rosji? Zostały te plany na papierze. A więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że te plany były jakoś silnie wdrażane, jeżeli chodzi o ostatnie 5 czy no już więcej, 8 lat, tak? Jeżeli liczymy od 2015 roku. Natomiast po wybuchu inwazji na Ukrainę, trzeba sobie powiedzieć, że do momentu inwazji Rosja importowała 80% komponentów i towarów przetworzonych z Zachodu. W całości była uzależniona głównie od Europy i Stanów Zjednoczonych. Było kilka wyjątków. Pierwszy wyjątek to była żywność. Część żywności Rosja produkowała i produkuje nadal. I drugi element to była broń i uzbrojenie. Ale tak jak większość Was wie, jeżeli chodzi o uzbrojenie, to znajdziemy bardzo dużo technologii zachodnich, jeżeli chodzi o rosyjską broń. Obecnie są wprowadzane różnego rodzaju sankcje na poszczególne pakiety produktów, zarówno produktów tak zwanego podwójnego zastosowania, jak i często też produktów, które są potrzebne Rosji do produkcji cywilnej. To nie zawsze jest tylko produkcja wojskowa. Dodatkowo kraje, a może bardziej firmy, które pochodzą z tych krajów, wycofały się często z Rosji i to są takie sankcje prywatne, na które Rosja nie była przygotowana. No i teraz jaki jest pomysł, żeby przeciwdziałać? Są dwie takie strategie. Pierwsza strategia to jest tak zwany import równoległy, a druga strategia to jest właśnie samowystarczalność, czyli nasza autarkia. Jeżeli chodzi o import równoległy,
To większość z Was kojarzy, na czym on polega, natomiast przypomnę, polega na sprowadzaniu towarów, głównie gotowych. Czasami są to też komponenty, ale jest tego mniej, bez zgody producentów. W praktyce oznacza to, że towary objęte sankcjami, dajmy na to, nie wiem, torebki, e, luksusowe. Teraz pisałem ostatnio o iPhone'ach, które również są objęte sankcjami. Można nadal kupić, ale są one sprowadzane nie od producenta, tylko z krajów trzecich. Na przykład są zakupywane w Turcji. Jeżeli chodzi natomiast o Rosjan, to często z ich punktu widzenia na pierwszy rzut nic się nie zmienia, bo często te same dżinsy, telefony można kupić w tych samych sklepach co wcześniej. Jedynie co dla nich jest zauważalne, to zauważalna jest zmiana ceny. Jeżeli natomiast chodzi o całą logistykę, no to zmienia się dosyć dużo, bo zmienia się droga, w jaki sposób te rzeczy trafiają do tych sklepów detalicznych, końcowych, jak i również zmienia się często osoba, która sprowadza te towary. Już nie jest to sieć producencka czy sieć partnerska, ale bardzo często są to różnego rodzaju pośrednicy, którzy operują w krajach trzecich i operują w Rosji. No ci pośrednicy najczęściej posiadają dosyć wysoką marżę na produktach i tak jak już kojarzycie pewnie, jeżeli chodzi o te kraje, które najbardziej uczestniczą w tym procederze, no to mamy Turcję, jeżeli chodzi o tutaj Europę i Azję, i mamy kraje azjatyckie, były republiki sowieckie. Jeszcze tak mniej więcej do jesieni Białoruś dosyć silnie też uczestniczyła. Teraz obserwujemy powolny spadek, jeżeli chodzi o przesył towarów przez terytorium Białorusi, jeżeli chodzi o import równoległy. Większość towarów trafia na ten moment przez Azję, część przez Turcję. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest świetny pomysł na omijanie sankcji, no bo z punktu widzenia Rosjan może nic się nie zmienia. No, towary są trochę droższe, natomiast no, te towary europejskie nadal, te europejskie, amerykańskie, nadal trafiają. I tak by się wydawało, natomiast trzeba się przyjrzeć kilku mankamentom tego rozwiązania. Pierwszy, o którym mówiliśmy, to jest cena końcowa towaru. Skoro mamy dodatkowych pośredników, czasami to jest jeden pośrednik, czasami jest dwóch, to oznacza, że cena jest wyższa i to zależy od typu produktów i również popularności, zapotrzebowania, popytu, podaży. Natomiast ta cena potrafi być czasami 40%, czasami 100%, czasami 200%. I tutaj najczęściej ten wzrost ceny jest największy na tych produktach luksusowych lub tych produktach, które są w jakiś sposób trudne do sprowadzenia lub unikalne. Jeżeli ktoś chce coś nietypowego, co nie jest często sprowadzane i jest w stanie za to zapłacić sporo więcej, no to jest szansa, że to zostanie sprowadzone. Drugi problem, który tutaj występuje, to występuje, że najczęściej możemy kupić właśnie towary najpopularniejsze, no bo pośrednik nie chce sprowadzać całej gamy towarów, czyli sprowadza te najpopularniejsze lub te, na której ma bardzo wysoką marżę, czyli towary luksusowe, na przykład luksusowe samochody. A więc część tych towarów, która wcześniej była dostępna, nie będzie dostępna, jeżeli chodzi o import równoległy. Zamiast 10 marek będziemy mieli jedną, dwie marki. Trzeci problem to jest logistyka i czas oczekiwania, bo często są niedobory tych towarów. Tu nie mamy jak gdyby dużej sieci producenckiej, mamy pośredników, są duże często opóźnienia, czas oczekiwania często się wydłuża, nie ma tu magazynów, sieci handlowych, więc mamy też pewne wąskie gardła. Natomiast mamy też czwarty problem,
I on jest dosyć poważny, bo to są podróbki. I tutaj widziałem na Twitterze, że ktoś dziękuję, że obecna jakość dźwięku jest genialna, Hubercie. To bardzo miłe. E, I chyba za mikrofon chciałem podziękować, ale dziękuję. Słuchajcie, czwarty ten element to są właśnie podróbki i oszuści. Na Twitterze dzisiaj była informacja, kiedy ktoś odpowiedział, kiedy podawałem informacje na temat iPhone'ów, że iPhony zostaną objęte nowymi sankcjami amerykańskimi na elektronikę. I te sankcje o tyle mogą być dotkliwe, ponieważ będą dotyczyć i to jest dobry przykład, ponieważ powyżej $300 elektronika ta użytkowa nie może być do Rosji sprowadzana. I to również dotyczy tych krajów trzecich, dlatego że Amerykanie grożą krajom i firmom, które będą brały udział w procederze omijania sankcji i importu równoległego, grożą sankcjami wtórnymi. I tutaj już widać, że część pośredników i tych sieci, powiedzmy, handlowych z krajów takich jak Kazachstan, Armenia, wycofały się. A więc spadnie ilość pośredników i firm, które będą chciały brać udział w tym procederze. Oczywiście prawdopodobnie nie znikną, bo zawsze, jeżeli jest taka możliwość i są chętni, no to towar będzie dostarczany, czy on będzie legalny, czy nielegalny. Jeżeli są chętni na narkotyki, to te narkotyki są dostarczane. Jeżeli są chętni na broń, no to ta broń jest dostarczana. Natomiast może się okazać, że marżowość na iPhone'ach będzie porównywalna z marżowością tych nielegalnych towarów. Tutaj pytacie się, czy dzięki sankcjom Rosjanie kupują torebki drożej. No tak to wygląda, że kupują drożej. I nadal kupują. W przypadku właśnie tych iPhone'ów będą kupować te iPhony, będą często niedobory i być może też będą takie sytuacje, że ci pośrednicy nie będą w stanie dostarczyć wystarczającej ilości i te ceny zostaną wywindowane bardzo, bardzo wysoko. Być może też część odbiorców będzie korzystać na przykład z chińskich odpowiedników i na przykład z chińskich podróbek. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale pewnie część stwierdzi, że jest za drogo i przesiadają się na coś innego. Szczególnie, że wydaje się, że również wsparcie i support iPhone'ów w Rosji będzie coraz gorszy. Na ten moment mamy kilka problemów i myślę, że te problemy będą się zwiększać raczej niż zmniejszać. No i teraz przechodzimy do następnego problemu, na przykład w przypadku iPhone'ów, bo nie będziemy mieli gwarancji serwisu producenckiego. W praktyce to może oznaczać często, że zostaje się z tym telefonem jak gdyby zdanym na jakiś lokalny serwis. No i tam znowuż mogą być sytuacje, komuś pójdzie wyświetlacz, pójdzie do tego serwisu, a nie powiedzą, no okej, możemy ci spróbować to zamówić, ale będziesz czekał na przykład 3 miesiące czy pół roku. Bo już się takie informacje pojawiają w przypadku niektórych produktów, że ten serwis jest trudny. No i często jest też mało opłacalny, pomimo tego, że on może być oczywiście drogi, można tu narzucić pewne ceny, natomiast jeżeli nie będziemy mieli dużego obrotu, no to może się okazać, że nie ma sensu naprawiać na przykład iPhone'u, lepiej jest naprawiać Huawei czy jakieś inne popularne telefony, bo tu zawsze będziemy mieli i zarówno części, jak i chętnych. I teraz mamy również następny problem, czyli i on wydaje się, że jest najważniejszym, jeżeli chodzi o import równoległy. To przede wszystkim jest to, że nie możemy często dostarczać pewnych komponentów i podzespołów dla firm produkcyjnych, bo w przypadku tych produktów końcowych, użytkowych, takich jak telefony dla przykładu, to sobie jesteśmy w stanie często te telefony w jakiś sposób sprowadzić. W przypadku dużej ilości komponentów, jeżeli jestem firmą produkcyjną, no to dla mnie może być problem. Ja tam podawałem na przykład ostatnio, co się wszyscy śmieli z tego, te osłonki na parówki, że Rosjanie musieli się przerzucić na Chiny, bo
7 fabryk europejskich odmówiło dostawy. No i jaki jest efekt? Efekt jest taki, że Rosjanie muszą robić przedpłaty. To jest raz. Druga rzecz, to muszą czekać, czyli robią przedpłatę i czekają na produkt i komponent rok. Natomiast są takie komponenty i takie podzespoły, które nie są dostępne w tych krajach dla Rosji przyjaznych, czyli na przykład w Chinach, bo są tylko dostępne na zachodzie. Szczególnie jeżeli mówimy e, i to o tym sobie też właśnie dzisiaj powiemy, o bardzo specyficznych komponentach i bardzo specyficznych technologiach, które są tylko na przykład zachodnie. I tak na przykład będzie w przemyśle i w branży wydobywczej. Co oznacza, że w dłuższej perspektywie, i to sami Rosjanie przyznają, że nie można liczyć na import równoległy i trzeba, bo nie można jego realizować na dużą skalę. Można sobie sprowadzać jakieś, nie wiem, francuskie wina czy zachodnie samochody. Natomiast znowu z tymi z samochodami jest fajnie, bo sobie sprowadzisz, ale już części potem, no to sobie możecie wyobrazić, jeżeli to będzie jakiś luksusowy, jedyny no to potem znowuż te osoby będą pewnie mogły zamówić te części, ale będą znowuż czekać bardzo długo, na przykład na naprawę czegoś takiego. Więc to nie jest wszystko takie proste. Natomiast jeżeli chodzi o całość takiego importu równoległego, bo tu trzeba podać też skalę, ja to często podawałem. W 2022 Rosjanie podali, że on wyniósł 20 miliardów dolarów. I to stanowi 10% całego importu z roku zeszłego. A jeszcze trzeba dodać jedną rzecz, że ten import w zeszłym roku dosyć mocno spadł. Jeżeli byśmy porównywali import równoległy 2022 roku do importu z 2021, to by było około mniej więcej 6-7%. Nie? A więc no to nie jest to jakaś duża skala i również dynamika tego importu spada, bo o ile taka największa była w czerwcu, w lipcu, to widzimy że szczególnie, że na jesieni ona dosyć mocno spadła. W dużej mierze było to czasowo skorelowane z mobilizacją. Tak mniej więcej po wrześniu już nikt nie miał pomysłów, żeby przepłacać i kupować jakieś zachodnie towary. Duża część Rosjan przestawiła się na towary rosyjskie, gorszej jakości, lub towary sprowadzane z Azji Południowo-Wschodniej, tudzież z Indii i Chin. I to jest następny element, który też nie sprzyja importowi równoległemu, ponieważ część towarów może być zamieniana na odpowiedniki właśnie z tych krajów, z którymi Rosja handluje, czyli na przykład z Turcją, z Chinami, z Indiami. Często te produkty będą gorszej jakości, natomiast obecnie w Rosji jest sytuacja, że klienci poszukują przede wszystkim tańszych odpowiedników. A więc jeżeli będzie odpowiednik tańszy, i to na przykład widać, jeżeli chodzi o alkohole, to jest dobry chyba przykład, bo o ile wcześniej sprzedaż zachodnich whisky była na bardzo wysokim poziomie, po wprowadzaniu sankcji część od jesieni można było importować właśnie w imporcie równoległym. Natomiast okazało się, że Rosjanie przestawili się na rosyjskie whisky i teraz przestawiają się na indyjskie whisky, tak? Ponieważ jedna z największych firm, która produkuje i eksportuje whisky, czyli firma indyjska, weszła na rynek rosyjski. I, I można powiedzieć, że na ten moment, jeżeli chodzi o rynek whisky, no to jeszcze są jakieś marki, które gdzieś są przez Rosjan kupowane, natomiast na rynku ginu wygląda sytuacja dla przykładu tak, czy innych tych mocnych alkoholi, że tutaj pierwsza nawet dziesiątka, czy pierwsza piątka to są towary rosyjskie, a towary zachodnie są o wiele dalej. Dotyczy to również rynku piwa, jakichś innych rzeczy. Słuchajcie, niedługo będzie 200 osób. Bardzo mi miło, że mnie słuchacie. Teraz powiemy sobie
jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o ten import równoległy. Ponieważ w 2022 roku, oprócz tego, że ten import równoległy pojawił się i tak jak mówię, zaczął spadać i był wypierany przez normalny import. I tutaj mamy też dane, jeżeli chodzi o o kraje azjatyckie. Bo jeżeli chodzi, ja to podawałem też w osobnym, w którymś odcinku wieści, całą jak gdyby wymianę handlową, natomiast teraz skupmy się tylko na jednym kraju, bo on jest moim zdaniem tutaj kluczowy, czyli Chiny. Jeżeli chodzi o Chiny, to import z Chin przekroczył w 2022 44%, a w tym roku przekroczy 50%. I to jest lampka alarmowa dla całej gospodarki rosyjskiej, bo sytuacja będzie taka, że Rosjanie będą importować z Chin ponad 50% wszystkich produktów, komponentów, podzespołów, maszyn. Szczególnie w maszynach to widać, bo musieli wymienić bardzo często europejskie maszyny na chińskie maszyny, jakieś odpowiedniki, ze względu na brak serwisowania, na to, że leasingi zostały zawieszone, czy się pokończyły, no różne były tam historie. I w tym momencie Chiny w maszynach to jest 68% w zeszłym roku, a teraz pewnie jeszcze się zwiększy. Jeżeli chodzi o eksport, no to również Chiny są tym partnerem głównym handlowym. Tam też mamy, wydaje się, dosyć wysoką wartość, bo około 40%. Czyli mamy sytuację, że Rosja do tej pory sprowadzała produkty z kilku krajów, głównie z krajów zachodnich, ale było to w jakiś sposób zdywersyfikowane. Teraz współpracuje w dużej mierze głównie z jednym. Oczywiście przy eksporcie jeszcze ropy mamy Indię, to jest drugi kraj, natomiast nie są to z punktu widzenia Rosji, jak i również każdego kraju obecnie, jakby to nazwać, może tak, nie są to dobrzy partnerzy, ponieważ są to partnerzy, z którymi trudno się negocjuje, którzy żądają bardzo dużych upustów i z którymi trudno jest zbudować takie długofalowe relacje na stopie takiej partnerskiej, tak jak było na przykład w przypadku Rosji i Niemiec, że no nie można powiedzieć, że tam mieliśmy sytuację, że Niemcy zdominowały Rosję. Można wręcz powiedzieć, że to Rosja zdominowała w wielu aspektach handel z Niemcami, jeżeli chodzi o tutaj współpracę i rosyjskie lobby w Niemczech, które cały czas istnieje, ale ono jest z miesiąca na miesiąc coraz słabsze. No i teraz mamy to uzależnienie i teraz Rosjanie kombinują tak, że no co im jak gdyby zostaje, skoro no nie mogą handlować z Zachodem i z innymi krajami, a tutaj jakiejś takiej przeciwwagi dla Chin wśród tych krajów partnerskich, przyjaznych Rosji, no trudno sobie wyobrazić, no być może te Indie, ale tam, tak jak mówię, ta współpraca też nie jest usłana różami. A więc zostaje drugi pomysł. Pomysł, który tak naprawdę towarzyszył Putinowi od samego początku, kiedy objął władzę, czyli pomysł odbudowy imperium i pomysł samowystarczalności. Czyli Rosja będzie budować statki, samoloty, samochody, będzie również produkować systemy informatyczne, czyli to, co do tej pory sprowadzała, będzie wytwarzać samemu. No i to wygląda to tak, że oni założyli, że te plany można zrealizować przy dosyć niskich nakładach finansowych. Bo w 2022 roku powstał plan związany właśnie z autarkią i przechodzeniem w poszczególnych branżach na rosyjskie odpowiedniki. Natomiast fundusze, które tam się pojawiły, to jest niecałe na wszystko, to jest niecałe $500 miliona
rubli. To są bardzo małe kwoty, bo jeżeli spojrzymy na przykład na rynek IT, to oni muszą przejść no prawie, podaje się, że te technologie zachodnie stanowiły 90%. I to nie mówimy tylko o systemach operacyjnych, to wydaje się, że może być jeden z mniejszych problemów, ale mówimy też o takim oprogramowaniu specjalistycznym. I Rosjanie wierzą albo udają, że wierzą, bo często to jest tak, że dostają polecenie, żeby przygotować plany przejścia właśnie na rosyjskie odpowiedniki, dostają na to finansowanie, no i oni te plany przygotowują. Firmy próbują przygotowywać jakieś rozwiązania, no i tak to się odbywa. Czy to kiedyś zostanie wprowadzone? Nie sądzę. Natomiast no, te plany i ta kasa na pewno w jakimś tam stopniu będzie płynąć. Tak jak mówię, ona na ten moment nie jest wysoka, bo wydaje się, że nikt do końca nie jest przekonany, że to się uda. Oprócz tej samej wierchuszki, tak? Oprócz Putina i być może jeszcze kilka jeszcze osób, które są z jego otoczenia, w to wierzą. I ta wiara, myślę, jeżeli chodzi o Putina, ona rozpoczęła się wraz z podbiciem Europy. On wierzył, że podbijając Europę, rozpoczynając od Ukrainy, będzie mógł odzyskać Europę Wschodnią i stworzyć taki makroregion, w którym ta autarkia będzie miała sens. No bo jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że cały blok wschodni, do tego Turcja, Indie, Chiny, czyli stworzymy taki blok krajów, które będą konkurencyjne wobec Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, no to wtedy można powiedzieć, ok, no taka autarkia ma sens, bo dosyć dużo podmiotów wchodzi w skład takiej organizacji. Czy ją sobie tam nazwijmy BRICS, czy ją sobie nazwijmy jakoś rosyjski mir, czy jakoś inaczej, to myślę, że nie jest istotne. Natomiast wszystko cały jak gdyby ten plan w tym momencie troszeczkę sfailował Rosjanom w związku z porażką na Ukrainie. No bo pewnie sytuacja byłaby inna i teraz o czymś innym byśmy rozmawiali, kiedy te wojska mówię sowieckie, rosyjskie, byłyby na granicy Polski. I teraz być może byśmy rozmawiali o kolejnym kraju, który byłby zagrożony przez imperializm rosyjski. No teraz sobie przejrzyjmy sobie taki jeden przykład, jak wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o autarkię na rynku surowcowym i wydobycia ropy i gazu. To jest taki oczywiście mój ulubiony temat. Możemy sobie powiedzieć, że w 2022 roku, jeżeli chodzi o Rosję, to Rosja była bardzo uzależniona od technologii zachodnich. I tutaj mówimy głównie o kilku rzeczach. Pierwsza rzecz, mówimy o serwisowaniu pól naftowych. I tam w Rosji działały wszystkie firmy, a w szczególności działała tak zwana Wielka Czwórka. I tu mówimy o firmach, najważniejsze to był Baker, Hughes i Weatherford. To były takie najważniejsze, dlatego że ten Baker to jest dawny General Electric Oil i ten Weatherford, jeżeli chodzi o Rosję, to dostarczały większość tych technologii, jeżeli chodzi o serwisowanie tych pól naftowych. I teraz można powiedzieć, że te firmy zagraniczne nie stanowiły większości, bo stanowiły 20% rynku, ale, i to jest najistotniejsze, dostarczały najbardziej krytyczne rozwiązania i szczególnie dostarczały rozwiązania na szelfie, o czym sobie za chwilę powiemy. I w momencie zaostrzenia tych sankcji w zeszłym roku pojawił się taki problem, że te zachodnie koncerny zaczęły powoli się wycofywać lub zawieszać tą działalność, co zaczęło powodować problemy, jeżeli chodzi o serwisowanie, ponieważ te małe i średnie firmy rosyjskie nie są w stanie, one często korzystały z różnego rodzaju wsparcia i tych technologii Wielkiej Czwórki,
No i nie posiadały też odpowiednich technologii, tak? Często były to podwykonawcy, na przykład Amerykanów. Natomiast no teraz, jeżeli oni mają to samemu robić, no to nie są w stanie. I jeżeli spojrzymy sobie na następne takie już szczegóły, no to można powiedzieć sobie, że jeżeli chodzi o technologię na przykład szczelinowania hydraulicznego, czyli fracking, to firmy zachodnie stanowiły w tym momencie ponad połowę rynku, 52%, a firmy rosyjskie stanowiły 1%. Jeżeli chodzi o mówimy, na, jeżeli chodzi natomiast o shelf i na przykład te złoża arktyczne, gdzie tam były dosyć duże nakłady capexowe, czyli duże inwestycje, to mieliśmy zależność jeszcze większą, bo tam mieliśmy 80%. No i ktoś może powiedzieć, OK, no to wprowadźmy rozwiązania chińskie czy indyjskie. No problem jest taki, że takich rozwiązań nie ma, jeżeli chodzi o fracking. Jakieś są, tak, natomiast no niektórych rzeczy nie będzie. No i tutaj też Rosjanie szacują, że żeby nawet wprowadzić i przestawić się z tych rozwiązań zachodnich na rozwiązania na przykład, które Chińczycy u siebie stosują i często też się wspomagają zachodnią technologią, bo to nie jest tak, że oni tylko stosują chińskie rozwiązanie i tam nie ma żadnych zachodnich komponentów amerykańskich. Tak nie jest. No ale jeżeli by tutaj Chińczycy chcieli pomóc, no to szacuje się, że to kilka lat potrzeba, około 5-6, żeby się przestawić. A więc mamy sytuację, że w tym momencie Rosjanie na części pól są bez serwisu i część pól za moment nie będą mogli obsługiwać, szczególnie tych pól, które są na szelfie. A to jest krytyczne dla całego upstreamu, bo za kilka lat zacznie im się kończyć ta ropa łatwo wydobywalna i te odwierty sowieckie będą musiały być zamykane. Natomiast jeżeli nie będą mieli odwiertów na szelfie, czy możliwości wydobywania tej ropy, która jest głębiej lub jest trudniejsza do wydobycia, no to może się okazać, że nie będą mieli w ogóle ropy. Tak? No i to jest jak gdyby ten kierunek. Oni nie są tutaj w stanie zrobić autarki, bo żeby to zrobić, potrzebowaliby i technologii, i kapitału. Kapitał, no może jakbyśmy się uparli, no mogliby pozyskać z Chin, ale Chińczycy by musieli chcieć, ale technologię, no to tą technologię się nie buduje, nie tworzy w rok czy w 2 lata, tylko to są często dekady. Te firmy doszły do tych patentów, do tego know-how przez wiele lat, tak? To nie był rok czy 2 lata. Więc trudno sobie wyobrazić. Tam podawałem też często na przykład na rynku gazowym turbiny, które są stosowane do tłoczenia i skraplania gazu. Natomiast tutaj też podawałem w felietonie, który dzisiaj publikowałem, podawałem informacje na temat takich dwóch przykładów, czyli Sachalina 1 i Sachalina 2. W jednym przypadku mieliśmy sytuację, że na Sachalinie 1 byli Amerykanie, był Exxon. No i ten Exxon w kwietniu powiedział, że się wycofuje. Oni się zaczęli wycofywać do końca roku. Przy czym Sachalin był konsorcjum, bo bardzo często te spółki joint venture to nie były spółki i tak Rosjanom się wydawało, że to jest bezpiecznie, że nie będą zależni od jednego partnera, tylko jest kilku partnerów, czyli tam były firmy, które uczestniczyły z Japonii, z Indii, z Rosji, z USA. Tylko że tą wiodącą technologią i tą firmą technologiczną byli Amerykanie. E, I i teraz wygląda to tak, że jeżeli oni się wycofali, no to Sachalin był zamknięty tak naprawdę do lutego. Na początku ta produkcja spadła o połowę, potem spadła o 90%. We wrześniu zamknęli i czekali na otwarcie. Ta produkcja została otwarta 6 lutego, więc można powiedzieć sukces. Natomiast Rosneft, który przejął całość i zarządza tymi odwiertami i tymi polami, utajnił wielkość produkcji. I nie wiemy, jaka produkcja jest. Hmm.
W przypadku natomiast Sachalina 2 mamy podobną sytuację, tylko trochę inne firmy, bo tutaj mamy Shella i z drugiej strony nie mamy Rosniefta, tylko mamy Nowatek głównie i Gazprom. Jeżeli chodzi o tam ropę i gaz, bo tam są to jak gdyby dwie rzeczy, no to mamy problem, dlatego że Nowatek cały czas nie chce przejąć, i to jest taka dziwna sytuacja, nie chce przejąć i nabyć tych udziałów Shella. Shell się wycofał, tam znowuż mamy ten problem oczywiście, jeżeli chodzi e, o odszkodowanie, bo tu jedna strona, zarówno Shell żąda od Rosjan odszkodowania, jak i Rosjanie od Shella żądają. Niemniej Shell dosyć dużo pieniędzy tam w tym momencie utopił i się wycofał, natomiast Nowatek miał zrobić do końca grudnia audyt, teraz mamy początek marca, no i cały czas ten audyt nie jest skończony i to nie do końca działa. A mamy tam problem, dlatego że Putin nakazał zgazyfikowanie całej Kamczatki do roku 2025, a mamy teraz 2023 i dostawy, tam miały iść z Sachalina, dostawy skroplonego gazu, tak, na tą Kamczatkę. Pytanie jest w ogóle po co tą Kamczatkę gazyfikować, no ale to w Rosji takich pytań się nie zadaje najczęściej. I tam dochodzi oczywiście jeszcze jeden problem, o którym wielokrotnie pisałem i mówiłem, czyli brak zaawansowanej technologii skraplania gazu rosyjskiej. Rosjanie mają technologię, ale ona nie jest wysoko skalowalna i nie jest efektywna. Żeby wypracować efektywną, znowuż potrzebują prawdopodobnie wielu lat i również dostępu do technologii, do których nie mają, do specjalistów, których mają coraz mniej. A więc to nie są proste rzeczy. I teraz można powiedzieć, że taką sytuację jak na rynku wydobywczym mamy również na rynku IT czy na rynku telekomunikacyjnym. Tam też mamy sytuację taką, że na rynku telekomunikacyjnym e, mamy dominację firm zachodnich, głównie Sony Ericssona, jeżeli chodzi o Rosję, a nie ma rozwiązań, było bardzo mało rozwiązań chińskich, jeżeli chodzi o Rosję. No i teraz mamy sytuację, że Rosjanie znowuż będą tworzyć rozwiązania rosyjskie. Oni wymyślili sobie coś takiego, że będą próbować ściągać rozwiązania na przykład chińskie i je w pewien sposób lokalizować. Oni mówią o takim nie wiem jak to nazwać, że będą, no z grubsza polega to na tym, że będą próbowali wytworzyć podobne rozwiązania. Trochę tak jak Chińczycy kiedyś próbowali przez skopiowanie i kradzież tych patentów wytworzyć jakieś własne zbliżone rozwiązania. To tak mniej więcej ma wyglądać, ale ile to potrwa, jest mi trudno powiedzieć. Moim zdaniem wydaje się, że to jest bardzo trudne w realizacji i potrzeba dużo czasu na to. Łatwiejsze jest dostosowanie jednak tych rozwiązań chińskich, chociaż to też będzie bardzo drogie. A więc, żeby wyprodukować rozwiązania, które będą i będą podobnie jak działała na przykład sprzęt Ericssona, no wydaje mi się, że to jest jakieś takie Mission Impossible, ale Rosjanie próbują. E, Teraz to, co tutaj jak gdyby, jeżeli chodzi o tą autarkię Rosji, nie wyszło, to żeby ona zadziałała, to potrzeba kilka rzeczy. Potrzeba przede wszystkim, powiedzieliśmy, kapitału, dostępu do jakiejś technologii, ale trzeba też mieć blok jakichś krajów, z którymi będzie się współpracować, bo jeżeli Rosja będzie sama wszystko wytwarzać, no to nie będzie to sukcesem. Natomiast jeżeli byłby blok, taki makroregion, tak jak Putin planował i do czego dążył, czyli podbita Ukraina, Białoruś, Polska, Rumunia, wszystkie te kraje byłego bloku sowieckiego, plus republiki dawne sowieckie, no to można powiedzieć, że nagle pojawia się, nie wiem, 400-500 milionów osób w takim bloku i wtedy ten blok faktycznie mógłby próbować w ramach samego bloku być
konkurencyjny wobec Amerykanów czy Unii Europejskiej. Natomiast no tutaj na drodze stanęła, wydaje się, że ten pierwszy element, czyli Ukraina, bo to, co miało zapewnić stworzenie takiego bloku, czyli silna armia, w pewien sposób została skompromitowana, jeżeli chodzi o Ukrainę. Trudno sobie wyobrazić, że po Ukrainie w następnych latach Rosja będzie podbijać i to z łatwością następne kraje. Tak, tutaj pytacie, czy pan Łukaszka Chińczykom zajmuje około 10 lat na reverse engineering rozwiązań zachodnich. No właśnie o tym mniej więcej mówimy. Oni próbują, jeżeli chodzi o telekomunikację, zrobić coś podobnego, tylko że do tej pory oni tam nie mają nic, bo wszystko było zachodnie, specjaliści byli zachodni, oni kupowali gotowe rozwiązania, nie za bardzo się zastanawiali, że kiedyś będą mieli taką potrzebę, żeby samemu takie rozwiązania wytwarzać, a więc no teraz są trochę w kropce. Natomiast jest jeden, i ja tutaj wymieniam w felietonie, jest jeden element, który być może im wyjdzie, jeżeli chodzi o autarkię, a mianowicie branża i produkcja rolna, produkcja żywności. Co prawda z dużymi problemami, ale wydaje się, że Rosjanie są w stanie przestawić się na produkcję krajową, czystą, i również są w stanie utrzymać te rynki eksportowe, które były do tej pory. To wynika znowuż, że to rolnictwo, oni mają tu pewne podstawy, tak? Ponieważ ono, można oczywiście narzekać, że było słabo rozwinięte, ale było. Rosja eksportowała do wielu krajów azjatyckich, czy europejskich, czy afrykańskich. Tu nie potrzebuje ani tak wielkich nakładów, jak w przypadku na przykład IT, czy w przypadku telekomunikacji, czy w przypadku nawet tego rynku surowcowego, może próbować sobie rekompensować pewne braki, czy siłą roboczą, czy też ceną. No, jeżeli ich produkty będą tańsze, być może gorszej jakości, natomiast no zawsze będą, jeżeli chodzi o te produkty rolne, chętni. Więc wydaje się, że to jest jedyny taki obszar, którym Rosja będzie samowystarczalna i będzie to ostatni obszar, jeżeli imperium będzie się rozpadać kiedyś, co wydaje się, że to jest jedna z bardzo prawdopodobnych opcji, to ten obszar będzie, czyli ta produkcja żywności będzie tym ostatnim elementem w łańcuchu, który będzie do końca gdzieś działał i on, jeżeli produkcja żywności padnie, to znaczy, że imperium prawdopodobnie już się rozpadło. To będzie na samym końcu. A więc to, co często Polacy chcieliby zobaczyć, czyli puste półki, problemy przy produkcji tej żywności, wydaje mi się, że nie nastąpią szybko. Prędzej Rosja będzie miała problemy z produkcją ropy i wydobywaniem tej ropy niż z produkcją żywności. Tak to według mnie wygląda. No, wygląda to tak, że ten pomysł wprowadzania tej autarkii zakończy się fiaskiem. To jest cały czas cofanie Rosji do tych wieków ciemnych, no i do smuty, która była w latach 90. Putin robił wszystko, żeby uciec od tego, natomiast wydaje się, że przez właśnie te działania i przez te błędy i próbę wytworzenia na siłę własnych rozwiązań, no to jest kolejny raz przepalanie pieniędzy. Rosjanie nie wytworzą tych własnych rozwiązań w wielu branżach, a jedynie stracą czas i tak będą musieli najczęściej skorzystać z rozwiązań na przykład chińskich, tam gdzie jest to możliwe, bo to będzie tańsze, prostsze. No i to tak będzie wyglądać. A więc następny rząd prawdopodobnie już nie będzie stawiał na autarkię. Wydaje się, że nie będzie możliwości, żeby to był rząd prozachodni. To będzie rząd prochiński i ta współpraca z Chinami będzie się zwiększać. Dobrze, słuchajcie, z mojej strony tyle, jeżeli chodzi o tą część.
Teraz przejdziemy do tej części drugiej. Jeżeli macie pytania, proszę o te pytania, żebyście je zadawali. Ja sobie przejrzę również, jak to wygląda do tej pory. Widzę, że jest dyskusja na temat żywności. Że w 2014 od pana Zygmunta Serafina zostało wprowadzone embargo na owoce, w tym polskie jabłka. Putin grzmiał, że to dobrze, że Rosja zacznie produkować własne owoce. Mija 8 lat i co? No, Rosja nie została jakimś dużym producentem owoców. No niemniej w jakiś tam sposób sobie radzi. Jeżeli chodzi o rolnictwo, tak jak mówię, mm, to problemem jest jak najbardziej to rolnictwo są technologie, natomiast będzie produkować w mniejszym lub większym stopniu będzie. Tutaj pan Łukasz K. Wydobycie ropy w Rosji może spaść o 20% z powodu braku sprzętu i technologii, według ekspertów Jakow and Partners. Tak podawałem właśnie podawałem w felietonie. Tak się ocenia, że sam wpływ braku technologii może doprowadzić. Oni wydaje mi się, że nawet są ostrożni, bo to są Rosjanie, więc nie chcą straszyć 50% spadkami. Bo to też będzie tak, panie Łukaszu, że na początku to będzie na przykład 10%, 15%, tak jak ze wszystkim. Oni będą tą taśmą i próbować to jakoś skręcać, żeby to działało. I to z roku na rok będzie coraz gorzej działać. Część będą próbowali przejść tam, gdzie mogą, właśnie na technologie chińskie. Okaże się, że to nie współdziała. No i to będzie taka degradacja, tylko ta degradacja nie będzie tak, że jednego dnia się obudzą i 20% czy połowa pól przestanie im działać. To będzie taki proces, ale on będzie dotyczył nie tylko, to będzie się też nakładać, bo te problemy w IT na przykład będą też na cały sektor naftowy, bo tutaj tylko oni oceniali te problemy związane z technologiami związanymi w dużej mierze z obsługą tych pól. No ale jeżeli nie mamy tych technologii IT, to może się okazać, że te nasze biura, tak, to potem się może okazać, że jakieś sterowniki nie działają, niekoniecznie na samych nawet polach, nie działa być może transport tej ropy, przesył, no różne rzeczy tu będą dochodzić. Więc to tak będzie wyglądać. Co z nasionami produkują czy importują? Agales. Robią i to, ale głównie importują. I tu nie liczyłbym na to, może inaczej, w jakimś stopniu liczyłbym, że ich wydajność spadnie, ale nie liczyłbym na to, że te nasiona nie będą dostarczane, bo firmy, które produkują te nasiona, są zainteresowane, żeby dostarczać, ale nawet jeżeli byłyby niezainteresowane, prawdopodobnie to jakiś właśnie rodzaj, można powiedzieć, importu równoległego by następował. Natomiast efektywność będzie spadać. Oni nie są producentem nasion na pewno. Następne pytanie. Nasion i sadzonek, bo to głównie o to chodzi. Od pana Sarmata Wielkiego. Na jaki czas Rosjanom starczy jeszcze pieniędzy, by prowadzić wojnę? Stan marzec 2023. To jest odwieczne pytanie, które cały czas się przewija. Ja oceniam, że tych pieniędzy starczy tylko na ten rok. Ale, bo już widzimy te problemy, jeżeli chodzi, i odsyłam tutaj do tych podcastów na temat budżetu, bo to jest pytanie, gdzie im tych pieniędzy zacznie brakować. Na pewno zacznie brakować najszybciej w budżecie państwa, bo to już widzimy. Natomiast to, że im zacznie brakować tych pieniędzy, nie oznacza, że wojna zostanie zatrzymana, bo mają różnego rodzaju, będą zawsze mieli możliwości, tak jak każdy reżim, wprowadzania dodatkowych obciążeń. Na początku teraz próbują zwiększać podatki, za moment
Być może będą chcieli zabierać ludziom oszczędności, a więc mają taką możliwość. No bo jeżeli na przykład w kwietniu, w maju skończą się, a w którymś momencie skończą się pieniądze, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Dobrobytu, bo tam nie ma dużo rezerw, jedynie jest dużo, Rosjanie dużo. No mają złota tam ponad 2000 ton, czyli mają około 130 miliardów dolarów. Natomiast no jeżeli będą mieć takie wydatki jak obecnie, to może się okazać, że do połowy roku no te pieniądze im się skończą. To nie jest też tak, że oni mogą sprzedać całe złote, które posiadają, bo to jest niewykonalne. Mm, Natomiast te wolne dewizy, juany i to euro, które mają jeszcze jakieś tam około powiedzmy 45-50 miliardów dolarów w przeliczeniu, żeby no to myślę, że do połowy roku to im się na pewno skończy. Natomiast są też takie możliwości, oni to robią, czyli pożyczanie tego pieniądza na rynku wewnętrznym, co oznacza tak naprawdę dodruk tego pieniądza, tylko w innej formie. To znaczy oni teraz pożyczają pieniądze od banku, rząd pożycza od prywatnych banków, czyli wypuszcza obligacje skarbowe. Można powiedzieć, że to są obligacje wojenne. No i inne podmioty są zmuszone, żeby kupować, czyli kredytować rząd i deficyt, i wydatki na wojnę i na armię. Bo nie mają wyboru, tak? No to prezes Sberbanku dostaje informację, masz kupić tyle i tyle obligacji. Zresztą myślę, że nawet nie trzeba wysyłać jakichś dodatkowych, bo same te firmy wiedzą, co należy robić, chociaż nie są chętne. Są wprowadzone dodatkowe, tak jak słyszeliście, pomysły, czyli jakieś dobrowolne, obowiązkowe podatki od nadmiarowych zysków. Często tych zysków nie ma, bo one zostały już wydane na jakieś inwestycje, czy też przejedzone przez te firmy, natomiast te firmy będą zmuszone do dodatkowych opłat i podatków. Natomiast cały czas mają do dyspozycji druk pieniądza, czyli inflację. Czyli mogą dewaluować w stosunku do juana, euro, dolara z jednej strony i tu jest jakaś opcja, która daje ileś miesięcy, ileś czasu, no i taka dewaluacja, bo jeżeli by teraz, zresztą to mówiłem, moim zdaniem Rosjanie popełnili błąd, że nie zdewaluowali rubla na początku roku, a najlepiej w zeszłym roku, bo mieliby sytuację taką, że budżet im by się domknął na 2023 i poszliby takim kierunkiem tureckim, czyli silny wzrost PKB. To wydaje się to, co mówię, dziwne, natomiast no jeżeli oni robią taki częściowy właśnie, ten taki wariant częściowy turecki, czyli bardzo dużo pieniędzy próbują, albo inaczej, może nie bardzo, tylko właśnie dużo pieniędzy próbują wkładać w zbrojenia, w wojnę oraz wydatki, inwestycje rządowe, tylko jak dla mnie one są zbyt małe, żeby wytworzyć silny impuls wzrostowy, ponieważ koncentrują się przede wszystkim na tych wydatkach związanych z wojną i z produkcją wojenną, a tak naprawdę z produkcją na ten moment remontową. A to nie tworzy żadnych nowych miejsc pracy, nie są budowane drogi, nie są budowane koleje. I wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o na przykład koleje, no to w 2023 oni wstrzymali wszystkie inwestycje, jeżeli chodzi o drogę północną, tą kolej szerokotorową. Jeżeli chodzi o transsyberyjską, tam miały być remonty, inwestycje, nowe przejazdy, nowe stacje. Jeżeli chodzi o BAM, to wszystko zostało wstrzymane. Jeżeli chodzi o autostrady, podobnie. Co nie tworzy, no bo tam wydane pieniądze na inwestycje tworzą miejsca pracy, tworzy się, one jak gdyby są sensem. Jeżeli natomiast wydajemy na wojnę te pieniądze i na produkcję rakiet, które za moment są niszczone, to nic nie wytwarza. No to wytwarzamy tylko koszt z punktu widzenia ekonomii. Jeżeli jeszcze byłby taki efekt, że militarnie byłoby zwycięstwo, no to można powiedzieć, dobrze, no może jest jakiś w tym sens.
Natomiast no, tu wszystko wskazuje, że Rosja może jedynie osiągnąć jakiś rodzaj patu i zamrożonego konfliktu w najlepszym wypadku. E, Dobrze, następne pytanie. Postaram się tak nie rozgadywać. Jak bardzo wpłynie na gospodarkę wprowadzenie 200% cła na aluminium? Jakiej klasy są to przychody dla federacji? Blue, niebieski wilk, Blue Wolf. Jeżeli chodzi o rosyjskie aluminium, to jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest 10%. Mm, Wydaje się, że to jest dosyć korzystne dla Amerykanów, bo sobie wycinają gracza, który dyktował takie ceny dumpingowe. Pytanie jest, czemu tak późno to zrobili, no ale okej. Wydaje się, że tam również, bo tam nie jest tylko aluminium, są też inne metale, tylko tam te, te progi ceł są mniejsze. Natomiast jest to tendencja. Widzimy, że Amerykanie w tym roku będą próbowali sprowadzić coś dodatkowego, jeżeli chodzi o sankcje, bo grożą wielu krajom. I tam były rozmowy i z Turcją. Blinken, pamiętacie, jeździł zarówno w Turcji, jak i ostatnio był w Indiach. I były rozmowy na temat sankcji wtórnych. I tu nawet Chińczycy, mieliśmy ten przykład z Yunnan Payem, dostosowali się do sankcji amerykańskich. A więc wiele firm zaczyna się obawiać, że być może Amerykanie na nich również nałożą sankcje. I tutaj myślę, że dużo działań będzie w tym kierunku związane. Natomiast jeżeli chodzi o czyste aluminium i przychody dla federacji, one są jakieś, natomiast jeżeli porównujemy z ropą i z gazem, no to one są w ogóle nieporównywalne. Pamiętajmy też, że to aluminium pewnie będzie można przekierować też na inne kierunki. Dobrze, następne pytanie. Paweł, panie Pawle, czy nie ma pan czasem gdzieś w tyle głowy, że w rzeczywistości sytuacja Rosji jest gorsza niż nam się wydaje, że wiele ich danych jest podszykowanych jako propaganda? Tak, czasami mam taką, mm, tak mi się wydaje. Natomiast ponieważ ja tego nie wiem, to opieram się tylko na tym, co mam. Jeżeli się zastanowić natomiast tak racjonalnie, no to jest oczywiste, że wojna również jest na tym, w tej sferze informacyjnej. No i tutaj Rosjanie nie będą się chwalić porażkami, nie będą mówić, że no jeszcze 3 miesiące i padniemy, bo sytuacja jest tak tragiczna. Raczej będą próbować robić odwrotnie, czyli podawać albo zmanipulowane dane. Natomiast oni są, jeżeli chodzi o tą sferę ekonomiczną, są w tym bardzo niekonsekwentni i nieumiejętnie to robią. Natomiast często to jest wystarczające, no bo tak jak widzimy, są polscy eksperci, wydaje się, że szanowane osoby, które podłapują tą rosyjską propagandę i ją powielają. Są też zachodnie firmy, nawet zachodni ekonomiści, nawet think tanki, które również mówią jakieś dziwne rzeczy, które są zgodne z tym, co mówi rosyjska propaganda. A więc z jednej strony cały czas można znaleźć dużo informacji, natomiast no, te informacje, często są to takie informacje, może wam podam przykład. Za luty Rosjanie podali, że mają 570 miliardów rubli przychodów z ropy. To są jak gdyby dane za luty. Jeżeli chodzi o styczeń, ja mówię teraz z głowy, więc być może się tam pomylę, to było około 470 miliardów, 472 bodajże. I teraz, jakie mamy informacje? Możemy tą informację sprzedać na dwa sposoby. Możemy sprzedać to tak, że mamy sukces, ponieważ
miesiąc do miesiąca, czyli luty do stycznia, nastąpił wzrost o 25%, jeżeli chodzi o sprzedaż ropy. No i do tego oczywiście dorobić tam, podać te kraje, które kupują teraz od Rosji, podać od razu informację, że sankcje są nieskuteczne, a można tą informację skonfrontować, ile było w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku Rosjanie mieli przychodów z ropy 970 miliardów, czyli prawie bilion. No i Rosjanie oczywiście podają tą pierwszą opcję i teraz jeżeli ktoś weźmie z naszych ekspertów, powie, Rosja sobie świetnie radzi. Natomiast problem jest bardziej złożony, ona sobie wcale nie świetnie radzi. Sytuacja, bo trzeba jeszcze spojrzeć na sezonowość, na wiele elementów i na cenę, no bo jeżeli ta cena powiedzmy w lutym była ciut wyższa, to jest z tym związane, ciut wyższa w stosunku do stycznia, no ale była diametralnie niższa w stosunku do lutego zeszłego roku, no to wiemy jedno, że jeżeli te ceny się utrzymają, czy one będą styczniowe, czy lutowe, to one są niskie i nie zapewnią wystarczającej ilości dochodów, jeżeli chodzi o ten rok. Bo żeby były wystarczające, to te ceny muszą być tak wysokie jak w zeszłym roku, a jeszcze w lutym nie były te najwyższe, bo to było jeszcze przed wojną, natomiast te najwyższe były w maju i w czerwcu. Jeżeli by były ceny w stylu 100, 110 za Uralsa, czyli 2 razy tyle, co posiadają, no to wtedy jest szansa, że przynajmniej częściowo są w stanie tą wojnę opłacić, bo to będą dodatkowe przychody. Natomiast jeżeli nie mają takich przychodów dodatkowych, ekstra, no to skąd oni mają to wziąć? No próbują pożyczać, czyli pożyczają sami od siebie. Idą do banku, mówią, słuchajcie, dajcie nam pieniądze. No ale my nie mamy. No ale to bank centralny wykreuje wam pieniądz i za moment będziecie mieli. De facto sprowadza się do tego, za to kupicie nasze obligacje. De facto się sprowadza do tego, że zamiast drukować, no to ten pieniądz i tak się pojawi na rynku, a towarów będzie mniej, czyli będziemy mieli tutaj ten impuls inflacyjny. PR kontra ekonomia. To się nie spina, pan Zygmunt Serafin. To się nie spina. Jeżeli chodzi o PR, natomiast no, ten PR jest podtrzymywany, mnie to zaskakuje, często tak jest. Natomiast zalecam każdemu się zastanowić, czy jest możliwe przy niższych dochodach, czyli tak, mamy niższe dochody, bo ropa jest tańsza, przy załamaniu produkcji cywilnej, bo produkujemy coraz mniej i tu mamy jak gdyby każdą branżę, AGD, motoryzacyjna, mamy stal, każdą, którą wymienicie, mamy spadek. Mamy spadek, jeżeli chodzi o wiele branż takich przemysłowych, a tam, gdzie mamy wzrost, to jest produkcja rakiet, które za moment niszczymy i czołgów, że te czołgi bardziej są remontowane niż produkowane, bo Rosjanie cały czas mają problem, mają tą jedną fabrykę tych czołgów i oni tam, mówi się, że oni tam produkują 20 czołgów miesięcznie. No niestety zeszły rok tego nie potwierdził, bo by mieli powinni mieć około 300 nowych czołgów, a tak nie było, więc oni jeszcze mniej produkują z tej fabryki, bo głównie remontowali te czołgi, a pozostałe zakłady to są zakłady, które remontują. Dlaczego tak jest? Dlatego, że oni sami zlikwidowali sobie te zakłady albo je przestawili. Zresztą to nie tylko oni, na zachodzie była podobna też tendencja. Ale wydaje się, że było lepiej. My trochę też żyjemy takim mitem tej Rosji sowieckiej i Związku Radzieckiego na zachodzie, że to jest potężna armia i Rosjanie też żyją tym mitem i Putin cały czas żyje mitem, że w Rosji cały czas to jest Związek Radziecki, jest 280 milionów ludzi i jest ten makroregion, a potem się okazuje, że mamy niecałe 140, a potem się okazuje, że tak naprawdę to jest mniej, bo większość to, mówię większość, duża część, 30% to nie są Rosjanie. Potem się okazuje, że te wszystkie kraje, które kiedyś były republikami sowieckimi, to oni nie chcą do tego rosyjskiego miru. Pozostałe te kraje satelickie w stylu Litwa, Polska, Estonia robią wszystko, żeby osłabić tą Rosję. No więc to
To wtedy zupełnie inaczej wygląda. Natomiast w umysłach wielu Rosjan cały czas jest tęsknota za Związkiem Sowieckim. Kapitan Badowski. Witam. Jakie według Pana roczne stopy zwrotu z inwestycji są możliwe do uzyskania? 20-30%. To rozumiem jest pytanie poza Rosją. Yy, Mamy trochę taki trudny czas, jeżeli chodzi o inflację obecnie, bo mm, żeby uzyskać wysokie stopy, no to powinniśmy mieć najlepiej pewne obszary, gdzie mamy taki jawny trend, czyli tak jak patrzę po swoich rzeczach, no to jeżeli była hossa, no to wtedy najłatwiej zarabiać, no bo były firmy, indeksy szły powiedzmy rzędu, nie wiem, tam 20, 30, 40%, a na niektórych spółkach było po kilkaset nawet procent. I to były dobre czasy. Dobre czasy były też, kiedy mieliśmy silną bessę, czyli mieliśmy sytuację taką, jak w COVID-zie, przynajmniej na początku, że wszystko spadało i wtedy na tych shortach było też łatwo zarobić. Bardzo dobra sytuacja była na przykład, kiedy ropa była przeceniana. I nawet w zeszłym roku, od czerwca, kiedy shortowałem ropę, no to sytuacja była dobra, no bo ten trend był, no dawał duże możliwości. Natomiast no teraz największe, jeżeli na przykład patrzę po sobie, zwroty mam z tradingu, czyli, a tak nigdy nie było. Czyli z tego, co w sumie jest dosyć trudnym zajęciem i bardziej zbliżone do spekulacji niż do inwestycji, dostaje się większe stopy. A jeżeli chcę, żeby te stopy były wyższe, no to bardzo muszę być aktywny na tym rynku, czyli sprzedaję, kupuję, sprzedaję, kupuję. Czyli robię nie day trading, tylko robię jakieś tygodniówki. No ale to idziemy w stronę właśnie bardziej takiej spekulacji niż takiego jakiegoś fundamentalnego inwestowania. Mm, Dobrze by było, żeby mieć wyżej niż inflację. Czyli jeżeli mamy inflację 17%, tak naprawdę jest powyżej 20 na wielu produktach, no to fajnie by było, żebyśmy mieli taką możliwość. Natomiast jeżeli chodzi o te aktywa, no to nie jest tak do końca dobrze, jeżeli chodzi o ten rok. A więc wydaje się, że czasami, że nawet jeżeli ktoś zainwestował w obligacje skarbowe, to może się okazać, że wyszedł lepiej niż na niektórych aktywach długoterminowych, które inwestowaliśmy w tym roku. Musimy tutaj być bardzo aktywni, ale to są takie trudne też wybory, bo tak, z jednej strony można być bardzo aktywnym, ale trzeba być pewnym. No i są takie sytuacje, na które ja też gdzieś liczyłem, czyli mam sytuację taką, że jestem na rynku, mm, no i no i na przykład wiem, że tutaj będę miał sytuację właśnie wzrostową, kupuję, potem sprzedaję, kupuję, sprzedaję. Tylko bardzo często jest tak, że to nie jest tak, że ja kupię, sprzedam i od razu wiem, co za to kupię. A więc mam jeszcze ten moment, że te pieniądze gdzieś się mrożą. Mm, No bo zanim będzie ta okazja, ja muszę być przekonany, że to jest dobry moment też wejścia, no bo teraz sprzedawać i kupować, żeby tylko sprzedawać i kupować, no to przecież to nie na tym polega. A nie mam takiego też rozeznania na rynku, żeby w jakiejś rzeszy ludzi powiedzieć, ok, dobra, to teraz wchodzimy w to, bo wyszedłeś z tego. No to nie jest takie proste, tutaj dnia by zabrakło. Więc dla mnie jest łatwiej zrobić day trading, czy nawet kilkudniowy, kiedy widzę jaka jest sytuacja. Tylko znowuż, no to nigdy nie jest tak, że wszystkie te pieniądze gdzieś, tak, a więc to trzeba zdywersyfikować. No i robi się z tego no, dosyć taka skomplikowana układanka. No więc będę o tym mówił, o tym inwestowaniu kiedyś. Natomiast obecnie nie są dobre czasy do końca, jeżeli chodzi o inwestowanie. Mm, Ale też nie są złe, tak. Tak jak zawsze, no po prostu jest tak, jak jest.
Dobrze, szukamy jakiegoś następnego pytania. Ilu Rosjan emigrowało z kraju i czy emigracja młodych Rosjan nie jest bardziej dotkliwa niż sankcje? Sarmata Wielki. Ja szacowałem, że 2-3 miliony Rosjan wyemigrowało. To byli głównie młodzi Rosjanie. To nie byli tylko młodzi mężczyźni, to były najczęściej całe rodziny. Mm, Czy to jest dotkliwe? Tak, to jest, uważam, bardzo dotkliwe, bo zobaczcie, jaką mamy sytuację. Ileś tych mężczyzn ginie lub zostaje rannych, czy zostaje inwalidami. Nie może założyć często potem rodziny. Dodatkowo ileś Rosjan wyjechało i to też również w tym wieku, kiedy te rodziny się zakłada i te dzieci się wychowuje i tak dalej. No co powoduje, że to, co chciał Putin, czyli ten cel demograficzny, odwraca się za, za ileś lat, no będziemy mieli problem. No bo skoro wyjeżdżają, i to jeszcze często wyjeżdżają najbardziej wartościowe te osoby z punktu widzenia społeczeństwa, bo to są osoby, które są zaradne, które potrafią sobie poradzić, no i co zostaje? Kapitał socjalny. Rosja w tym momencie, ja publikowałem, e, może przełączymy się, publikowałem informacje i to możecie zobaczyć na poście, jak wygląda, jeżeli chodzi o 2023 rok, jak wydają wydatki rządowe, na co oni wydają. No i tak możecie zobaczyć, że 1 bilion, i to jest większość wydatków, jeżeli pominiemy wojsko, bo to wojsko jest rozproszone na kilka takich koszyków, ale jeżeli pominiemy wojsko i zbrojenia i ten aparat bezpieczeństwa i te inne rzeczy, no to cały czas największym tym elementem, no to jest socjal. To są te dopłaty do emerytur, do rent, do zasiłków, do weteranów. No i to im pochłania. I teraz wyprowadzili sobie z kraju kilka milionów najbardziej zaradnych ludzi, którzy tworzyli biznes, pracowali w zachodnich korporacjach. No byli, no, można powiedzieć, tym, co Rosja posiadała najcenniejszego. No i została im ta gubinka i ci socjalni. No to jest słaby pomysł, nie? Nawet jeżeli podbiją tę część Ukrainy, no to, no to tam, no to też jest takie, zresztą oni teraz wydają bardzo dużo pieniędzy i to też jest wzrost tego PKB na tych terenach podbitych. No ale to oni tam, osoby, które tam mieszkają, no znowuż to nie są osoby, które zostały, które nie wyjechały do Rosji czy na zachód. No to są osoby, które najczęściej też potrzebują, żeby nimi się zaopiekować w przyszłości. Więc to można powiedzieć z jednej strony, no dobrze, no tam jakiś przemysł był, jakieś złoża, no ale to przecież samo się nie uruchomi. To trzeba wszystko odbudować. To potrwa. Słaby interes, tak? Z punktu widzenia takiego gospodarczo-ekonomicznego, to Putin słaby interes zrobił na tej Ukrainie, jeżeli chodzi o Rosję. Pozbył się najbardziej wartościowych osób z kraju i te osoby bardzo często nie wrócą. Bo jeżeli na Zachodzie, czy w tych republikach byłych sowieckich sobie stworzą warunki do życia, no to po co mają do tej Rosji wracać? Co ich tam czeka dobrego? Nie sądzę. No ktoś oczywiście może wrócić kiedyś, ale to będzie mniejszość. Od Veral pytanie. Jak oceniasz amerykańskie embargo półprzewodników na Chin? Czy to tak dotkliwe, jak się w niektórych mediach przedstawia? Niektórzy wręcz twierdzą, że to ekonomiczna bomba atomowa. Ja jestem innego zdania. Ma to wpływ, natomiast nie przeceniałbym. Wydaje mi się, że my troszeczkę też przeceniamy te. Czasami przeceniamy Chiny, czasami też przeceniamy w drugą stronę. Myślę, że gdzieś jest tutaj po środku. Pamiętajmy również, że Chiny w wielu obszarach są liderami technologicznymi.
To nie jest tak, że tylko Zachód jest tymi liderami. Są też takie obszary i ich jest coraz więcej. I tu chodzi o to, żeby te Chiny faktycznie osłabić. Mm, Natomiast widać, że Biden tutaj kontynuuje cały czas politykę Trumpa, jeżeli chodzi o ten konflikt z Chinami. Mm, Jak to się zakończy, nie wiem. No, prawdopodobnie tutaj bez. Kluczowa jest wbrew pozorom Europa, dlatego że Chiny mają taką piętę achillesową, to znaczy oni bez rynków zbytu nie są w stanie, padają, nie są w stanie nic zrobić. A Europa jest to klient i bogaty, i chętny do kupowania cały czas chińskich produktów. Jeżeli tutaj Europa by nałożyła razem ze Stanami sankcje, na co się nie zanosi, no to Chiny byłyby w kropce. Zresztą też się mówi, że wprowadzenie sankcji mogłoby być czynnikiem na Chiny wbrew pozorom dezinflacyjnym, bo mogłoby spowodować, że ropa by się załamała. Bo jeżeli byłyby dosyć silne sankcje na produkty i Chiny nie mogłyby produkować na eksport tyle, ile mogą czy chcą, no to pytanie jest, po co im ta ropa w takiej ilości. Oni mają konsumować około 50% tej ropy w tym roku. Takie są szacunki. Mogłoby się okazać, że wtedy by się wszystko pozmieniało, ale co będzie i co tutaj nastąpi, nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby tutaj Chiny, mówię USA i Europa chciały grać razem. Pan Łukaszka, kanclerz Niemiec spotyka się dziś z Bidenem, tak. Widać, że Niemcy ugięły się przed USA i tu spodziewam się wspólnej polityki Unii Europejskiej wobec Chin. Ja się nie spodziewam, jeżeli ktoś miałby pytać. Na pewno Niemcy będą współpracowały ze Stanami, bo to znowuż Stany, bo mamy dwóch partnerów największych dla Niemiec. Stany Zjednoczone, dziwne, że jakby nie chcieli współpracować, a drugi partner, Chiny. Dziwne jakby chcieli nagle wprowadzać dodatkowe sankcje na Chiny, no bo to gdzieś uderza w części w ich gospodarkę. Więc nie wiem. Dobrze, jeszcze patrzymy. Tutaj jakieś wcześniejsze może były pytania. Patrzyliśmy. Kiedy moglibyśmy stwierdzić, że Rosja przeszła w pełni na gospodarkę wojenną? Jakie będą tego oznaki? Blue Wolf. Moim zdaniem Rosja nie jest w stanie przejść na gospodarkę wojenną. A to, co obecnie się dzieje, to dodatkowo osłabia Rosję, dlatego że jeżeli się. I to jest następny też element, który pewnie jutro będę publikował, czyli wskaźnik PMI, który jest rekordowy, jeżeli chodzi o firmy przemysłowe rosyjskie. Oczywiście wynika to z budowy tego wskaźnika, czyli to jest sposób ankiet przeprowadzonych wśród rosyjskich menadżerów. No jak się pytają, czy jest lepiej w poszczególnych elementach, to mało kto chce mówić, że się pogorszyło. Natomiast z ich punktu widzenia bardzo często jest lepiej, bo dostają te rządowe projekty, rządowe zlecenia i dzięki temu mogą przetrwać, a często nawet zarobić. Skoro tak, no to z ich punktu widzenia jest lepiej. Myślę, że Rosja nie przejdzie na tą w pełni wojenną gospodarkę. Żeby przeszła, no musiałaby jeszcze zwiększyć aparat terroru. To jest raz, bo wiele też firm oprócz tego, że robi te rządowe projekty, to często w ramach tych pieniędzy, które otrzymuje, robi też produkcję cywilną. I żeby tego, czyli no tutaj mamy do czynienia z taką często dużą korupcją, i żeby coś takiego nie istniało, to ci ludzie musieliby się zacząć bać, żeby mieli do wyboru mm, albo nie przeżyją,
tak, bo pójdą do więzienia, czy coś gorszego ich spotka, albo zarobią. No i wtedy te wybory mogłyby być inne. Teraz są takie proste wybory. Skoro mają możliwość zarobienia, no to robią. Pan Zygmunt Serafin. Pytanie. Jaki będzie wpływ sankcji na PKB Polski w 2023? Oj, to trudne pytanie. Żebym procentowo był w stanie określić. Będzie wpływ sankcji. Będzie na pewno wpływ sankcji. Myślę, że nawet tu nie jest problem samych sankcji, ale tego, że cały czas jesteśmy krajem jednak frontowym. No i kilka rzeczy się składa. E, Natomiast też bym nie przeceniał i zarówno sankcji, bo te sankcje uderzają bardziej, to też jest jakiś mit, który czasami niektórzy tutaj powielają, że sankcje osłabiają Zachód, a nie dotykają Rosji. Nie, jest dokładnie odwrotnie. Sankcje, powiedzmy, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, i takie były dane, 0,5% spadku PKB. W przypadku Rosji jest więcej. Jeżeli odejmiemy to PKB, które jest związane z wydatkami, czyli z wydatkami, Rosjanie to mówią inwestycje rządowe, ale to nie są inwestycje rządowe, bo inwestycje rządowe to jak drogi budujemy, czy dworce, coś robimy dla ludzi, a nie, że produkujemy rakiety, które spadają na innych ludzi, tak? To nie są żadne inwestycje. To jest produkcja śmiercionośnej broni, która nikomu do niczego dobrego nie służy. Mhm. Co z samolotami, które ukradli, latają wszędzie? Pan Krzysztof Esz. No wszędzie to nie latają. Do wielu krajów natomiast latają, czyli Azja Południowo-Wschodnia, Indie, Turcja. W przypadku Turcji może okazać się, że niedługo nie będą latać, dlatego że Havok, czyli ta firma, która obsługuje i serwisowała i pomagała obchodzić sankcje, no teraz ma problem, bo Amerykanie się do nich zgłosili i powiedzieli, że Boeinga to nie możecie naprawiać, Airbusa też. Oni się spytali Airbusa, dlaczego nie możemy naprawiać. I Amerykanie powiedzieli, no przecież to jest europejski samolot, a Europejczycy nam pozwolili, bo Unia Europejska zmniejszyła sankcje ze względów na bezpieczeństwo tych samolotów i powiedziała Turkom, że tutaj sankcje nie obowiązują w dużej mierze, ale Amerykanie powiedzieli, że moment, ponad 25% komponentów jest wytwarzana w naszych fabrykach do Airbusa, a skoro jest wytwarzana, to zgodnie z tymi sankcjami, które wprowadziliśmy na koniec lutego, czyli tego 24, to wy nie możecie. No i to już powiedzieli wcześniej Turkom i teraz Turcy rozmawiają z Rosjanami, co zrobić, bo grozi jak gdyby paraliż. Bo nie tylko nie będą mogli serwisować, ale też obsługiwać prawdopodobnie tych maszyn w Turcji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale nieciekawie. No i mamy następny problem, gdzie nie mogą latać, czyli tutaj już ktoś pisał, tak? Chiny. Się okazuje, że Chiny też nie chcą wpuszczać, właśnie z różnych względów. Chiny się bardzo boją, i to jest naturalne, sankcji wtórnych. I to w wielu obszarach, tak? Czyli banki, właśnie obsługa samolotów. Dlaczego oni się boją? No bo nie mogą sobie pozwolić na utratę, na jakieś dodatkowe sankcje i utratę rynku zbytu. Gdzie te towary wyślą? Jeżeli nie wyślą do Stanów Zjednoczonych albo do Europy, to co? Wyślą do Rosji? Kto kupi? Tam nie ma bogatych Rosjan, a ci co są, no to ich jest za mało. Dobra, słuchajcie. W przypadku utrzymania sankcji, które są obecnie nałożone na Rosję, to na kiedy przewidujesz załamanie się gospodarki? To chyba już było. Mamy, słuchajcie, ponad 300 osób. Nie wiem, ile mieliśmy w zeszłym tygodniu, jakoś chyba podobnie. Wydaje mi się, że nawet może być ciutkę więcej. Więc dziękuję, że chcecie w piątek o 10 w nocy mnie słuchać. To miło.
Dobrze, tutaj myślę, że jeszcze może jakieś jedno pytanie znajdę i będziemy powoli kończyć. O stopy pytałem się, muszę zrobić kiedyś, zacznę od jakichś takich, być może właśnie takich rzeczy związanych właśnie ze zwrotami z inwestycji, to może być ciekawe, bo ten rok nie jest moim zdaniem prosty. Wydaje się, że on może będzie prostszy gdzieś do połowy roku, kiedy będziemy mieli faktycznie ożywienie i te giełdy mm, zaczną rosnąć. Znaczy o tyle ten rok był prosty, znaczy ten rok, zeszły rok był prosty, bo mieliśmy odbicie na przykład na giełdach europejskich, co dla mnie było na przykład zaskoczeniem, bo obstawiałem jednak, że Amerykanie najpierw odbiją i nie obstawiałem takiej, takiego dyferencjału, że giełda amerykańska nadal będzie w besie, a giełdy europejskie będą rosły. Tak, to dla mnie jest zaskoczenie, bo najczęściej jeżeli Amerykanie spadają, to Europa też i tu mamy powiązania w tym roku i w końcówce zeszłego tak nie było. Dobrze, jeszcze szukam. Tutaj macie jakąś dyskusję wcześniej. Nie będę jej czytał całej. Dzień dobry, John Kowalski. Mam pytanie odnośnie długu zagranicznego Rosji i zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek. W jakim terminie przypada ich kolejna spłata? Nie pamiętam teraz, musiałbym sprawdzić ten dług. Rosjanie się ostatnio chwalili, i tam też podawałem obsługę tego długu, jeżeli chodzi o budżet, to nie są duże kwoty. A więc Rosjanie, jeżeli chodzi o tą obsługę, będą w stanie to spłacać i tutaj bym się tym jakoś mocno nie przejmował i raczej będą chcieli to robić. Dopóki, myślę, że do końca, dopóki będą mogli, nawet jeżeli będzie jakaś silna dewaluacja tego rubla, to również na to nadal będą to robić. Krzysztof Rynkowski. A jak wygląda rynek mięsa w Rosji? Osłonki padły, a inne rzeczy w tej branży. Moim zdaniem wygląda dobrze. Nie jestem jakimś specjalistą. Nie spotkałem się z jakimiś informacjami, żeby się załamywał. Ogólnie, jeżeli chodzi o żywność, wydaje się, że zeszły rok mieli stabilny. Panie Pawle, od trolla. Skoro piątek, jaką rosyjską wódkę pan lubi? Powinienem powiedzieć, że kremlinkę, ale bym skłamał. Słabo znam rosyjskie wódki. Chyba słabo w ogóle znam. Polskie też. Czek. Oni mieli Białugę, to kojarzę. A pozostałych niestety tak dobrze nie znam. Michał Śmieszek. Z perspektywy Zachodu ewentualny rozpad Rosji nie byłby czynnikiem mocno destabilizującym Euroazję i dlaczego sankcje nie są takie mocne? Hmm. Czy byłby czynnikiem destabilizującym Euroazję? Tak, byłby czynnikiem destabilizującym Euroazję. Natomiast czy słaba Rosja nie będzie czynnikiem równie mocno destabilizującym? Wiesz, bo może się okazać, że w tym momencie tak, mamy demograficznie Rosjanie no, no nie poradzą sobie. Gospodarczo no wygląda to słabo. To, co trzymało do tej pory imperium, czyli siły zbrojne i wojsko, no to widzimy na Ukrainie, jak sobie radzą. Mm, I teraz pytanie, kto miałby tą Rosję cementować, bo jakoś Chiny nie palą się na ten moment przy obecnym reżimie do silnych inwestycji. A Rosjanie też się nie palą do takiego jakiegoś silnego uzależnienia i współpracy z Chinami. A więc jeżeli Rosja ma przetrwać, no to na pewno nie w autarkii, nie jako samowystarczalny byt, tylko zależny od kogoś. I trudno mi sobie wyobrazić, że przez następne lata Rosja będzie zależna, tak jak trochę była zależna do tej pory od Europy i Stanów Zjednoczonych. A dlaczego sankcje nie są takie mocne? No dlatego, że tutaj mamy
w tej koalicji 54 kraje, albo pewnie więcej, jeżeli chodzi o sankcje. No i każdy ma jakieś różne interesy. To jest raz. My patrzymy ze swojej perspektywy, no a jeżeli ktoś patrzy z perspektywy Hiszpanii, Włoch, no to tam Rosja jest daleko, Ukraina też. To jakieś kraje były sowieckie. Dla takich Włochów często mówią, jeżeli się oni usłyszą ukraiński, rosyjski, no to większość nie będzie w stanie odróżnić. Polacy są w stanie odróżnić, ale już jakieś inne nacje raczej nie sądzę. Te zachodnie, Francuzi tak samo pewnie nie byliby w stanie, a więc im dalej od granicy tej ukraińskiej, no to te sankcje będą słabsze, tak? To znaczy chęć nakładania tych sankcji. Tu najmocniejszą pozycję mają oczywiście Polacy, te kraje bałtyckie, no i Anglosasie, no ale to Anglosasi z czegoś innego, bo mają interes w tym, szczególnie Amerykanie. Skoro mają interes, no to i mogą jeszcze walczyć o demokrację i wolność, no to robią. Paweł, sankcje są na bezprecedensowym poziomie, nie rozumiem takich wpisów. Tak, sankcje są wysokie, oczywiście natomiast możemy sobie wyobrazić, że one byłyby bardziej skuteczne lub szybciej byłyby wprowadzane. Mogę sobie wyobrazić sytuację, że mówimy, że mamy białą listę, czyli te rzeczy, które można wwozić do Rosji i ona się składa, powiedzmy, lekarstwa, żywność, albo tylko lekarstwa, albo tam będzie nic. No i czy takie sankcje nie byłyby skuteczniejsze? Pewnie tak, no bo nie byłoby w sytuacji teraz, że są firmy i portale, gdzie jeżeli chcę coś wywieźć lub wwieźć do Rosji, to ja muszę najpierw sprawdzić, czy pod jakąś. Nie jestem w stanie tego samemu ogarnąć. No i często nawet po jakiejś konsultacji z firmami, które tym się zajmują, może się okazać, że mój ładunek zostanie zatrzymany na granicy. No i co wtedy? A więc jeżeli ja mam do wyboru nie handlować i handlować, no to jeżeli ja handluję, muszę się liczyć z ryzykiem, że po pierwsze te ładunki mogą być zatrzymane, po drugie muszę liczyć się, że za 2 miesiące w kolejnym pakiecie może się okazać, że moje towary zostaną objęte sankcjami, a ja na handlu z Rosją budowałem rozwój swojego przedsiębiorstwa, nie? To słabe. Paweł, sankcje to narzędzie stopniowe wprowadzone ma na celu uświadomienie przeciwnika, że wciąż może oberwać bardziej. Wydaje mi się, że do któregoś momentu tak, natomiast no teraz trzeba by, w mojej ocenie, znaczy to nie działa, znaczy trzeba by zacząć robić to, co Amerykanie zaczynają robić, czyli grożą tymi wtórnymi sankcjami i to jest o wiele bardziej skuteczne, bo może się okazać, że wiele krajów nie będzie chciało handlować właśnie z obawy przed Amerykanami. Na przykład Chińczycy może się okazać, że będą mówić o przyjaźni rosyjsko-chińskiej, ale Card Union Pay, no to Rosjanom nie będą wydawać. Więc co po takiej przyjaźni trochę. I czym wtedy grozi? Drabina eskalacyjna złamana. Nie stosuję takich sformułowań, nie jestem ekonomistą, nie jestem geopolitykiem. Nie wierzę też w żadne te drabiny eskalacyjne. Dla mnie to dosyć proste rzeczy, dorabianie do tego z takich strategii i tego, że coś jest grą pomiędzy krajami i jakąś wypadkową interesów, myślę, że to jest fikcja. To nie jest prawda. Wiele rzeczy się liczy, to również, że walczymy o demokrację i wolność dla Ukrainy również ma znaczenie. Nie możemy tylko mówić, że to są jakieś czyste interesy. Są one oczywiście, natomiast trzeba brać wszystko pod uwagę, a nie tylko wybiórczo. Mm. Karol Badowski. W 2022 roku państwa Zachodu przekazały Ukrainie 60 miliardów dolarów, co stanowi 250% budżetu Rosji na wydatki sprzętu z 2021.
No tak, no i teraz już Ukraińcy mają zapewnione, trzeba jeszcze dodać, finansowanie na 2023 rok. No i są w trochę innej sytuacji niż Rosjanie, bo Rosjanie z jednej strony mają teoretycznie większe możliwości, sporo większe. Ich gospodarka jest w lepszym stanie niż ukraińska, natomiast nie mają zewnętrznej kroplówki. Więc ta sytuacja jest moim zdaniem nieporównywalna. Ukraina może walczyć, dopóki Zachód będzie ją wspierał. I o tym wiedzą doskonale Rosjanie, dlatego nie walczą, znaczy próbują walczyć, żeby Zachód przestał wspierać, no bo to jest jedna z metod osiągnięcia sukcesu. Pan John Kowalski. Czy Chińczycy zatrzymali sprzedaż i wsparcie komercyjnych dronów do Rosji? Nie wiem. Były informacje, że chcieli sprzedać. Natomiast czy sprzedają te komercyjne? Z tego co wiem, to sprzedają. Natomiast, natomiast one będą podlegały teraz. Do tej pory w 2022 na pewno sprzedawali, natomiast no teraz będą podlegać tym sankcjom związanych z tym podwójnym zastosowaniem i tu mogą się bać. Ale nie wiem, jak to wygląda. Michał Śmieszek, dziękuję za Pana odpowiedź. Proszę napisać, czy Rosja może ewentualnie eksportem rolnictwa próbować zdestabilizować sytuację w Afryce, ewentualnie na Bliskim Wschodzie, co pośrednio może mieć wpływ. Może próbować. Wydaje się, że to próbowała robić w zeszłym roku ze słabym skutkiem. Mm, Wydaje się, że miała mocniejsze karty, jeżeli chodzi o szantaż energetyczny i on się nie udał, ale co nie oznacza, że nie może próbować, tak? Tylko, mm, tylko to jak gdyby ten kij ma dwa końce. Jeżeli będą próbowali destabilizować sytuację, jeżeli chodzi o żywność, to może się zakończyć tak, jak z szantażem energetycznym, że zostaną wyparci z rynku, bo zobaczcie, co się stało z Gazpromem. Gazprom dostarczał 40% surowca do Europy, yy, znaczy 40% gazu był kupowany od Rosjan, może tak, przez Europę. No i teraz spadło to do 2%, został wyparty z rynku. No i kto wszedł na jego miejsce? Weszli Amerykanie, weszły firmy z Zatoki Katar i mamy jeszcze Algieria, Maroko. No i teraz sytuacja jest taka, że Rosjanie teraz już informują, że tego mówię Gazpromu, Nord Streamu nie będą chcieli odbudowywać. Już są chyba oficjalne, poszły dzisiaj informacje. No i przez najbliższe lata tutaj współpraca w tym obszarze no jest zamknięta. Wyskoczyli z rynku. Czy się im to opłacało? Czy to miało sens? Nie. W przypadku rolnictwa, czy może być podobnie? Tak, może być podobnie, chociaż no ten powrót będzie łatwiejszy, no bo w przypadku gazociągów, no to jak są te potrzebne gazociągi, kontrakty, tak, no tutaj tylko by stracili kontrakty, natomiast no może zdarzyć się, że stracą. Nawet na tą Afrykę. No nie byłby to dobry pomysł. Więc zresztą co oni będą eksportować? No bo oni mają w tym momencie te surowce i zboża. Jak przestaną eksportować zboża, no to, to nie będą mieli dochodu z tego eksportu. Więc, no ale tak jak mówię, oni różne rzeczy dziwne robią. No i może się okazać, że wpadną na pomysł kolejny, żeby próbować tą, tak jak piszecie, destabilizować sytuację, nie? No dobrze. Nadal słuchajcie, 300, teraz mamy chyba rekord, faktycznie 340 osób. Super, dziękuję. Ja jeszcze Was wszystkich na koniec, skoro jesteście ze mną, zapraszam do subskrypcji kanału, do wspierania kanału. Tam macie możliwość zostania i fanem, i opiekunem kanału, jeżeli ktoś miałby taką ochotę. Jeżeli ktoś miałby ochotę co jakiś czas kupić mi kawę, czy jakoś wesprzeć w inny sposób kanał, też. Cały czas chciałem założyć tego Patronite'a, ale nie mam za bardzo chyba na to czasu. Tam trzeba jeszcze coś dodatkowo wypełnić.
No ale pewnie to kiedyś zrobię, a więc wtedy też będę do tego zapraszał. Mm, Więc subskrypcje też powiedziałem. No jeszcze te lajki są dosyć istotne, bo jeżeli komuś się podoba, o czym sobie tutaj rozmawiamy, no to warto to potwierdzić właśnie i za pomocą subskrypcji i lajków. Wtedy te informacje na temat rosyjskiej gospodarki, ekonomii będą docierać do większej ilości odbiorców. No i ta rosyjska propaganda będzie słabsza. Ludzie będą dowiadywać się, jak wygląda sytuacja, a nie tak jak reżim kremlowski chciałby, żeby wyglądała. QTRB News sprzed chwili. Apple zawiesza serwis gwarancyjny MacBooka i iPada w Rosji. Nie widziałem tego, ale jeżeli tak, to ja myślę, że teraz tam poleci. Pewnie zaczął od tych rzeczy, których jest mniej, bo tam jest pewnie najwięcej tych iPhone'ów i to pewnie zrobi w ostatnim momencie, znaczy w następnym ruchu. Natomiast no tu trzeba by liczyć się z tym, że faktycznie za moment te iPhony też nie będą supportowane. I nawet może się okazać, że nie będą działać, pomimo że to jest jakaś tam strata dla firm. iPhony w Rosji to jest religia. No to prawda, to byłoby takie uderzenie w tą klasę jeszcze średnią, która jeszcze nie wyjechała. Ich jest coraz mniej, ale jeszcze tacy się ostali. Z tego co kojarzę, ja znam trochę Rosjan i iPhone to jest podstawowa ta marka. USA wstrzymuje eksport smartfonów powyżej $300 do Rosji i inna elektronika, pralki. Niebieski wilk. Tak, mówiłem właśnie, to jest $300. I to jest o tyle niedobre dla Rosjan, bo Amerykanie grożą tymi wtórnymi, a więc ten import równoległy będzie utrudniony. Tak na koniec, jak obecnie wygląda sytuacja krypto w Rosji, pan Zygmunt Serafin. Nie wiem za bardzo o co pytasz. Mają dostęp do kryptowalut, natomiast nie znam. Jeżeli pytasz o jakieś udziały w poszczególnych giełdach Rosjan, to nie wiem. Więc nie wiem za bardzo, jakbyś napisał o co chodzi. Chociaż akurat jeżeli chodzi o kryptowaluty, jakimś wielkim fanem nie jestem tych rozwiązań. A jedynie co jakiś czas albo shortuję. Zdarza mi się też rzadko akurat, natomiast albo shortuję, albo czasami gram longi ale to bardziej spekulacyjnie, tak, na tych. To jest jak każde aktywo, tak, można na tym zarobić lub stracić. A chodzi ci o to, że są odcięci od giełd światowych? Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek jednak o krypto zostaną, bo jakieś giełdy, przynajmniej do jakiejś części tych azjatyckich, będą mieli dostęp, więc czemu mieliby nie mieć? Szczególnie, że dużo w Azji mamy tych giełd, tak? Tam krypto są bardzo popularne. Dobrze, słuchajcie, to byśmy kończyli, jeżeli chodzi o dzisiejszy live. Chciałbym wszystkim podziękować, życzyć miłego weekendu. No i do usłyszenia za tydzień. Jutro pojawi się odcinek, który był nagrywany w czwartek na Twitterze, dotyczący rosyjskiego budżetu. To będzie część druga, w której będą pytania od słuchaczy i będą wypowiedzi też zaproszonych gości. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Hej. Rating jest tam jeden z najniższych. Białoruś ma tylko gorszy. Paweł.